Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj kolejny etap sprzątania ogrodu. Znajdujemy się tutaj w wejściu do mojego domku ogrodowego, który w pierwszym momencie, jak go kupowałam, miał być takim domkiem letniskowym, czyli tutaj, gdzie będę sobie przebywała, malowała, może robiła jakieś robótki ręczne, czy po prostu odpoczywała. Powiem Wam, że wykorzystywałam ten domek też do spania podczas gorącego lata, kiedy u nas w sypialni u góry było tak gorąco, że nie dało się oddychać. I tutaj mieliśmy po prostu podwójny materac i kilka nocy tutaj spędziliśmy i było znacznie lepiej niż w sypialni na górze, ale od jakiegoś czasu tego nie używamy. Lato poprzedniego roku nie było aż takie gorące i tutaj mam nazbierane po prostu kolejne śmieci, których się muszę pozbyć. Ponieważ wiedziałam, że będę pozbywała się ogromu śmieci tutaj z tego domku, to sobie zamówiłam po prostu wysypisko śmieci i zabukowałam sobie wizytę na tym wysypisku śmieci. I dzisiaj to wszystko, co jest naprawdę mi niepotrzebne, które się tak gromadziło podczas kolejnego roku czy dwóch, będę wynosiła na zewnątrz, sortowała tak, żeby ten domek przygotować sobie na okres wiosenny i letni, ponieważ zmieniła mi się troszeczkę koncepcja i chcę to wykorzystywać bardziej do takich celów ogrodowych, mając tutaj takie mniejsze narzędzia, sadzonki czy nasiona. Także zapraszam do oglądania tego, jak sprzątam domek. I tak w tym momencie zacznę po prostu od tej strony, gdzie na łóżku i na materacach, których już nie potrzebuję, znajduje się wszystko to, co sobie gromadziłam podczas jesieni i tak jak mówiłam poprzedniego roku. Nawet znajdują się tutaj jakieś, słuchajcie, części z kuchni, którą robiliśmy w zeszłym roku i to jest po prostu stare jakieś podkłady, także to wszystko będę wynosiła, o ile się nie przewrócę, będę wynosiła i segregowała na to, co będzie mi jeszcze przydatne, a to, co już nie będzie przydatne. Po prostu muszę sobie zrobić tutaj miejsce, żeby dojść do tego składziku. Rozkładane krzesła ogrodowe na pewno się przydadzą, bo lubimy siedzieć przy ognisku. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy, to na wiosnę składałam taki rozsadnik z poliwęglanu. I ten rozsadnik to są po prostu elementy, które mi zostały, bo pomyślałam sobie, że ten poliwęglan wykorzystam na to, żeby zbudować mocniejszą, słuchajcie, strukturę i zbudować sobie to troszeczkę z desek. Także sobie to zatrzymałam okienka i zatrzymałam wszystkie te plastikowe elementy poliwęglanowe i je po prostu dzisiaj wyniosę i poszukam do nich deseczek. Także ja sobie to wyniosę i pokażę Wam za chwilę, co wyrzucam, a czego się nie pozbywam. A to jest basen. I pokrywa do niego. Zajmuje ogromną, dużą ilość miejsca, a wykorzystywany był może ze 3 razy w zeszłym roku. Muszę jakiś worek na niego poszukać. To nie wiem, na co to miało być. Gdzie na śmieci. Nie jest mi do niczego potrzebne. Powynosiłam wszystko, co miałam na tym łóżku. To łóżko jest mi do niczego już niepotrzebne. Był to taki backup, jeżeli miałabym więcej gości, ale teraz mamy już kupione łóżka do dodatkowej sypialni, także to jest niepotrzebne. Było przykryte, żeby wyglądało troszkę ładniej. Także tą po prostu narzutę już wezmę do prania. Ona jest fajna, bawełniana narzuta, także na pewno się przyda podczas okresów wiosennych przy ognisku, posiedzieć, przykryć się, ale musi zostać odświeżona. A tutaj mam stare materace, które już nie będą używane, nie nadają się do niczego i pojadą na wysypisko śmieci.
Także to będzie pranko, materacę wyniosę i za chwilę będę składała łóżko. Nie są one takie ciężkie, także można sobie po prostu poradzić, a do samochodu wpakujemy je we dwoje, jak Howard wróci z pracy. Wyniosłam materacę i teraz będę składała to łóżko i tak się zastanawiam, czy te deseczki do czegoś mi się przydadzą. Raz, niech ja spróbuję chociaż jedną wyciągnąć. No i mam takie listewki tutaj. Zobaczę, może się do czegoś przydadzą, odłożę sobie tutaj na bok. A dobra, kawka nie jest zła, ale ponieważ mamy tylko 4 stopnie na zewnątrz, jest zimno, to zrobiłam sobie dzisiaj w termosie, w kubku takim termicznym. O, gorąca, pyszna. Zimno, zimno. I czas na demolkę. Na pewno wykorzystam do czegoś te deseczki, bo one są fajne. A całe łóżko już do niczego nie służy. One jest niestety troszkę połamane też. Na początku, jak człowiek dorabia się, kupuje różne rzeczy, urządzamy swój dom, potem kupujemy kolejne rzeczy i tak z przyzwyczajenia z lat 70., 80., chyba jeszcze 90., tak się wszystko składuje, bo to takie przydasie, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, te przydasie po prostu tylko zagracają, nie ma miejsca, słuchajcie, na to, co byśmy faktycznie chcieli robić, żeby to była przyjemność, a nie tylko obowiązek przekładania jednej rzeczy z jednego miejsca na drugie. Dlatego, tak jak mówię, mocne postanowienie 2025 odgracam. Każdy element łóżka, deski poprzeczne są przymocowane tak narożnikiem i chciałam tylko zaznaczyć, że oprócz tego, że się pozbywam rzeczy, nadmiaru rzeczy, które nie są do niczego potrzebne, to jednocześnie myślę o tym, do czego jakiś element może mi się przydać. I tak na przykład muszę odrestaurować jedną z moich grządek, która rozwala się. To jest najstarsza grządka, która była zrobiona chyba z palety jakiejś, ma 4 lata i już jest nadszarpnięta po prostu wszystkimi tutaj atmosferycznymi warunkami. Słuchajcie, muszę ją odbudować na nowo, także to będzie świetnym łącznikiem po prostu desek. I tu mam śrubki zachowane, zaraz je gdzieś sobie schowam i będzie na wiosnę jak znalazł. Także jak będzie budowała grządkę, też Wam pokażę. No i tutaj mam po prostu łóżko, które rozkładam. Łóżko mam prawie rozkręcone i moim oczom ukazała się metalowa frama. Także rama. I tutaj mam z pierwszej części taka zespawana, słuchajcie, metalowa rama. Oczyszczę ją, tu jest tylko taka deseczka, cienka deseczka, powyciągam i złożę ją. I będzie super wspornikiem na kwiaty. Także po co kupować jakieś wsporniki na kwiaty, kiedy ja już tutaj mam gotową. W zeszłym roku wszystko malowałam na biało i pomyślałam sobie, że kupię specjalną farbę może w sprayu i pomaluję ten metal tak, żeby był zabezpieczony przed pogodą, deszczami, żeby nie rdzewiał, ale na pewno przez kilka lat mi to posłuży, także ja sobie zostawiam te części, elementy metalowe, śrubki wszystkie zachowałam i złożę sobie jakiś wspornik na kolejne czy kwiaty, czy może fasolkę szparagową pnącą. Kupiłam tą odmianę Brunhilde, także jestem zadowolona. Drugą część mojego domku ogrodowego, w którym znajdują się stare meble kuchenne. W tych meblach kuchennych trzymamy wszystkie śrubki, narzędzia, a także wszystkie moje słoiki, które są do przetworów. Narzędziami, śrubkami dzisiaj się zajmować nie będę, ale chcę posegregować sobie słoiki, także muszę sobie je najpierw powyciągać, zrobić tutaj troszeczkę miejsca na tym takim małym blaciku, który tutaj mam i posegregować słoiki i wyrzucić ich nadmiar. Także mając tych moich 6 grządek w ogrodzie, słuchajcie, nie mam aż tylu warzyw, jednocześnie staram się tak, żeby przetwarzać te warzywka, które zbieram, ale jeżeli mamy okres zimowy, przypuśćmy jakieś, niech będzie 16-20 tygodni, to jeżeli sobie raz w tygodniu zrobię zupę pomidorową, czy na przykład spaghetti bolognese,
bolognese z sosem pomidorowym, to niech będę miała 40 słoików przetworu pomidorów. Wystarczy w zupełności ogórki, jeżeli zbiorę, to tak, ja tylko jem ogórki kiszone. Natomiast w ogórki w occie to tak na zmianę, ale też 20-30 słoików w zupełności mi wystarczy. W związku z tym nie potrzebuję ich aż tylu. Dlatego teraz powyciągam wszystko z tych szafek, a także tutaj mam taką małą lodóweczkę i w tej lodówce na półkach też są słoiki. Jest ich naprawdę za dużo. Także zabieram się za wyciąganie słoików. Powyciągałam, słuchajcie, wszystkie słoiki z każdej szafeczki. I tutaj u góry ustawiłam sobie słoiki litrowe. Także mam 32 słoiki litrowe i one świetnie nadają się na ogórki kiszone. Także sobie zostawiam wszystkie. Tutaj niektóre nie mają zakrętki, ale ja kupiłam sobie dodatkowo zakrętki będąc w Polsce. Także te będą, ale które chciałam Wam pokazać, po prostu jak kupujemy jakieś słoiki z przetworami, czy z drzemami, oliwkami, to ja też je po prostu kumulowałam, ale stwierdziłam, że na przykład takich wąskich słoiczków ja do niczego nie używam, one się mi do niczego nie nadają. Jeżeli mam jakieś mniejsze słoiki na przykład i robię ketchup, to taki wąski też nie, ale na przykład taki troszeczkę mniejszy jak ten, to już ketchup taki albo taką ostrą przyprawkę, którą później dodaję, słuchajcie, do różnych potraw, to tak, ale z tych wąskich się dosyć źle wybiera, także pozbywam się ich. I na pierwszy rzut oka wyrzucę wszystkie słoiki, które nie mają zakrętek, bo ja nie mam dodatkowych zakrętek, a nie będę szukała. Tutaj gdzieś miałam 2 zakrętki chyba, także zobaczę po prostu, czy dopasuje do słoika. Jeżeli dopasuje, to zostawię. Jeżeli nie dopasuje żadnej nakrętki, którą mam gdzieś luzem, to wyrzucam po prostu te słoiki i nie będę ich przetrzymywała nie wiadomo po co i na co. 2 już są. I tak, pozbędę się tych wszystkich takich wąziutkich słoików. One są po oliwkach jakichś, także takie wąziutkie słoiki, słuchajcie, nie bardzo mi do niczego pasują. Zostawiałam z nadzieją na to, że do czegoś to wykorzystam, ale nie będę tego trzymała. Ja po prostu te słoiki wystawię tutaj przy płocie. Może ktoś będzie chciał, może ktoś będzie chciał z tego skorzystać. Nawet jeżeli robię, słuchajcie, suszone zioła, to ja te zioła trzymam w dużo większych słoikach, nie w takich małych, bo w takich małych to ile mi się garstka po prostu ziół zmieści, w związku z tym potrzebuję większych. Także te małe wszystkie i te wszystkie po oliwkach idą na oddanie lub na śmietnik. Następnie segregując takie słoiki, staram się ułożyć te słoiki, słuchajcie, takie same na jednej półce, ponieważ jak gotujemy, robimy przetwory, to jak wlewamy wodę do garnka, żeby je zawekować, no to chcemy, żeby miały ten sam poziom, także i tą samą wysokość, także możemy wlać po prostu wodę, nie martwiąc się, że jedne słoiki zalejemy, a drugie będą gdzieś wystawały, bo ważne jest to, że podczas konserwacji takich przetworów, żeby one miały przynajmniej wody wlane do garnka po gdzieś taką odległość, takie 2, może nawet i 3 cm poniżej zakrętki. Także ja sobie tutaj ułożyłam i mam 20 słoików takiej mniej więcej wielkości i teraz to one pójdą po prostu na jedną półkę i jak będę sięgała, to będę sięgała jednego rodzaju słoiki. Jak widzieliście, w zeszłym roku dostałam od koleżanki mnóstwo karmy dla ptaków. Ptaków w tym roku aż tak dużo w ogrodzie nie było. Potem one zrezygnowały z przylatywania tutaj całkowicie. Pojawiają się bardzo rzadko. Natomiast uważam, że nie będę karmiła ptaków żadnym przeterminowanym pokarmem, bo to też może im zaszkodzić. W związku z tym sprawdzę teraz daty w tych wszystkich pudełkach, jakie mam oraz tutaj w szafce i to wyrzucę na wysypisko śmieci. W takich przeterminowanych pokarmach zaczynają się pojawiać jakieś robaki, nierobaki, zjełczałe, tłuszcz, który na przykład służył do wypełnienia skorupek po kokosach. Nie będzie to dla nich zdrowe, tak jak dla żadnego z nas przeterminowane jedzenie nie jest zdrowe. W związku z tym muszę po prostu sprawdzić tutaj wszędzie daty. 2026, czyli
Do stycznia 26 roku jeszcze mam rok, żeby je dokarmiać. Może przylecą bliżej wiosny. Nie wiem, gdzie aktualnie teraz są. Także skoro to jest 26 rok, no to super. Sprawdzę tylko po prostu, jak one wyglądają. No i tak, kochani, i tym sposobem wykorzystałam kolejny wolny dzień na to, żeby przygotować sobie kolejne pomieszczenie w ogrodzie do użytkowania na wiosnę i lato. Tutaj możecie zauważyć, to są te metalowe części od łóżka, które wykorzystam na pewno do zrobienia w przyszłości wspornika pod rośliny. Tutaj też znajduje się ten zagłówek od łóżka i to też wykorzystam. Pokażę Wam w kolejnych odcinkach. Jeżeli macie ochotę oglądać, to zapraszam na kolejne moje odcinki. A ja sobie teraz wezmę łyczek gorącej kawy i cóż, i trzeba będzie iść do domku. Może troszkę odpocząć, ale bardzo się cieszę, bo naprawdę pozbyłam się sporej ilości słoików, takich, które się do niczego w sumie nie nadają, a ja je tak zostawiałam, bo mówię, do czegoś tam, ale podczas tych lat, które tutaj spędzam, stwierdziłam, że naprawdę się nie przydają. Zostawiłam tylko te, które faktycznie używam. Przebrałam tutaj też pokarm dla ptaków i pozbyłam się kilku worków, takich mniejszych, większych i tych takich kostek z tłuszczem, które już były przeterminowane. Dużo mi jeszcze zostało, także ptaki mogą przylatywać, jeżeli będą chciały. W kolejnym odcinku zajmę się moją taką komórką, w której trzymam narzędzia ogrodowe, bo narzędzia ogrodowe trzeba będzie przygotować do kolejnego sezonu i też je sobie po prostu przejrzę. Także zapraszam do kolejnego odcinka, w którym będziemy sortować i przygotowywać narzędzia. A jeszcze zanim skończę, to tak, jeżeli jesteś tutaj nowa, to zapraszam do subskrypcji kanału. Jest już nas dzisiaj ponad 700 osób i bardzo mnie to cieszy i zostawiacie już coraz więcej komentarzy i to jest bardzo ważne, bo YouTube lubi takie dokarmianie się komentarzami. Nawet jeżeli zostawili mi serduszko, to będę bardzo wdzięczna. Miłego dnia, pa pa! W sumie nie, to jeszcze Wam pokażę, dlaczego lubię ten domek ogrodowy i on powstał z myślą na to, żeby mogła patrzeć na ogród, jeżeli będę tutaj siedziała, sobie piła kawkę. Nie przejmujemy się tym bałaganem, słuchajcie, ale to jest mój widok z narożnika, tutaj gdzie mam postawiony fotel. Po prostu widzę, jak ten ogród tutaj wygląda i jak sobie rosną moje warzywka. Jeszcze raz, miłego dnia, pa pa.